No siemano, powiem wam, że zapomniałem, że istnieje taki paradokument jak szpital. A totalnie przypadkiem natrafiłem na najgorszy odcinek, który chyba powinniśmy razem skomentować, co? Że jak ja się zestresuję, to od razu muszę iść coś ukraść, cokolwiek. Nawet nie chodzi o to, żeby się obłowić, tylko o to, żeby coś wziąć. Ja pierniczę, nie dość, że jesteś złodziejką, to jeszcze jesteś wariatką. Oj, nie jeden dzisiaj okrutny wątek, mamy dwa, tak samo jak w szkole, moi drodzy. Słuchaj, to ty potrąciłaś tego pacjenta z samochodem? To nieprawda, ona jest psychiczna, nieprawda co gada. Prawda, przecież ja byłem w tym samochodzie. To nieprawda i zamknij się, w końcu ja go na oczy pierwszy raz widzę. Ale przegięłaś tym razem? Wiesz o tym. No wiem. Musi być za to kara. Na miesiąc zabieram ci samochód. Nie wierzę. Nie wierzę. Dyskutuj ze mną. Uważasz, że zabranie auta to jest wystarczające, tak? Ona prawie zabiła człowieka. Dobra, mamo, weź już idź stąd, bo tylko chodzisz i jęczysz. Dzisiaj dla was zadanie, moi widzowie, to wskazanie, która z tych pań was będzie bardziej wkurzała. Coś mimo wszystko mi się wydaje, że może wygrać koleżanka, która potrąciła nauczyciela. Ale ocenę pozostawiam wam w najnowszym odcinku Ciunka i Loczki. Oh shit. Here we go again. No wiecie co, tak nikt nie pisze Adam kiedy szpital, jest tylko szkoła kuchennej rewolucji na zmianę. A tu przecież są inne rzeczy, no nie mogę cały czas nagrywać tego samego, bo się znudzicie. Powiedział to Naruciak, który nagrywa 6 lat Ciunka i Loczki. No tego, bardzo komentarz trzeba zmienić, to chcę powiedzieć. Dobra, subskrybujcie ten kanał, znacie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć po raz kolejny szpital. No i co, no i lecimy, nie? Nie ma co zwalniać. Do szpitala przychodzi Angelika Drabska. Licealistka pół godziny temu z premedytacją potrąciła swojego wychowawcę za to, że nie pozwolił jej przyjść na szkolną dyskotekę. Mieliście kiedyś taką ochotę? Tak. Pip, pip. I w nauczyciela. Pup, pup. Ja przez moją pozycję społeczną oraz brak talentu do filmów przeprosinowych, przepraszania widzów, poinformuję was, że nigdy nie miałem ochoty tak robić, bo jestem przecież grzecznym człowiekiem. Cnotą społeczeństwa, tak bym się nazwał. Filantrop, filozof, przykład dla młodzieży, cały ja. Przy tym zostańmy, bo wydaje mi się, że tutaj chyba raczej wszyscy mają dosyć zrujnowanych autorytetów przez ostatnie 2 tygodnie. Jak tam ilu youtuberów zostało do oglądania? 2? Szarpnięcie pasem bezpieczeństwa wywołało u niej ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Co z nim? Jej koleżanka z klasy, która była z nią w samochodzie, jest przerażona tym, co zrobiła dziewczyna. Drasnęłam, nic mu nie było. Ledwo go drasnęłam, przecież on nam cały we krwi leżał. Sam sobie zasłużył, rozumiesz? Mógł do mnie skakać, a z tym dyską to już totalnie przegiął. Nie no, ta dziewczynka jest szalona, nie? To nie jest tak, że on jej miał zrujnować życie, wystawiając jej jedynkę na koniec roku, przez co ona by musiała powtarzać cały rok szkolny, byłaby rok zacofana do tyłu. Nie, ona po prostu nie mogła wejść na dyskotekę przez niego, więc go prawie zabiła. Jak była okazja, to musiałam w niego wjechać. I serio nie widzisz w tym nic złego? Nie. Tej rejestracji. No dobra, ale błagam cię, wezmij chociaż pogotowie, żeby tam do niego przyjechało. 18-latka po rozwodzie rodziców zamieszkała z ojcem, który na wszystko jej pozwala. No wiadomo, to jest wina rodziców, że przyjechała nauczyciela. Rodzice oczywiście, jako pierwsze, największe autorytety w życiu dziecka, odgrywają ogromną rolę w wychowaniu dziecka. Ale bez przesady. Nic wspólnego. Jej matka stara się spotykać z nią jak najczęściej i naprawiać błędy wychowawcze mężczyzny, ale dziewczyna jej nie słucha i zachowuje się coraz gorzej. Mówię ci, że będzie z tego jakaś masakra i twój ojciec tego nie wybroni, zobaczysz. Ty sobie matką zakumplowałaś, że tak samo jak ona pierniczysz, weźcie odwal mego starego, jest zarąbisty. Jezus, nic nie wolno, nawet człowieka nie można przejechać, masakra. Ciągle mam to przed oczami, jak wsiadamy z Angeliką do auta, ona nagle zauważa Rzepkowskiego i wjeżdża w niego z całej siły. Co się z nim stało? Czy on w ogóle żyje? Jak można zrobić coś takiego? Z kim ja się w ogóle zadaję? Klaudia, nie bądź konfidentką, k***a, tutaj na TVN-y to nadajesz w ogóle. Pacjentka wchodzi do sali segregacji. W tej samej sali dr Piotr Wójtowicz reanimuje potrąconego przez 18-latkę nauczyciela. Cicho się. Karetka przywiozła mężczyznę do szpitala tuż przed przybyciem licealistek. 50-latek jest w ciężkim stanie i ma szereg rozległych obrażeń. Klaudia, zobaczyłam, że ciebie umrze. I co z tego? I co z tego? Będę mogła teraz chodzić na dyskoteki, w kryminale oczywiście. Dobra, mamy go. Dziewczyny, teraz tak, pobieramy krew. Okej, mamy go. Jaki kurwa, ale kurwa, doktor House po roku w Polsce. Co to była reanimacja, nie? To było ratowanie czyjegoś życia. On prawie umierał, a wtedy... Dobra, mamy go. Dobra, mamy go.
Jakie złe! Robimy tak, badania Koleżanka podstawowe, pacjentki jest wstrząśnięta rozszerzone, widokiem reanimacji. nerkowe, wątrobowe. 18-latka, która potrąciła nauczyciela, przejmuje się tylko tym, żeby jej czyn nie wyszedł na jaw. Podajemy sól fizjologiczną, kroplówka jedna po drugiej. Dopamina do butamina w pompie w przepływie 8 ml na godzinę. Dopamina, botamina, Sedację za chwileczkę rozpiszę wam, dziewczyny. I Tak teraz jest. tak, przygotujcie pacjenta, przewozimy go na tomografię, zrobimy traumaskan, okej? Słuchaj, to ty potrąciłaś tego pacjenta z samochodem? To nieprawda, ona jest psychiczna, nieprawda, co gada. Prawda, przecież ja byłam w tym samochodzie. To nieprawda i zamknij się w końcu, ja go w ogóle na oczy pierwszy raz widzę. Myślałem, że będzie jakoś rozwijana ta cała historia, nie że ją od razu zawiną kurczę gliny. Poza tym, co to jest za taktyka, że ona jedzie do tego samego szpitala, co typ, którego ona potrąciła. To jest takie nad smart. Dobrze. Jak tego wiedziałeś na oczy widzieć? Przecież nasz wychowawca. No to nieprawda, zamknij się, Dobrze, specjalnie go uspokój się, podręczyła, to ma nawet uspokój siniaki, się. proszę, zobacz, puszczaj mnie w Uspokójcie ogóle. się, bardzo proszę. To nie jest śnieg od pasów. A od czego? Uderzyłam się w poręcz, nie można? Dobrze, wystarczy tego. Zajmij się nią, Wojtek, wiesz, ja zawiadomię policję i ochrona mają pilnować. I nie wychodzi ze nie szpitala. zrobiłam, ty paplaro jedna, bo już. się w ogóle odzywałaś. Spokój się, połóż się na łóżku, a ciebie proszę, żebyś poczekała na korytarz, dobrze, dobra? dobrze. To, że policja tak szybko przyjedzie, a to jest do poprzedniego odcinka, oznacza, że ten Wotek będzie miał chyba coś więcej zaoferowania niż tylko i wyłącznie to, że ich policja zgarnie i że to będzie puenta odcinka. Stan pacjenta jest bardzo ciężki. Podejrzewam złamanie obydwu kończyn dolnych, uraz miednicy, kręgosłupa, a także narządów wewnętrznych w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej. Chwali się czy żali? Doktor Anna Nowicka zajmie się Elizą Toczek, którą przywozi karetka. 25-latka spadła z ruchomych schodów w galerii handlowej. Uciekała przed ochroniarzem, który zauważył, że ta ukradła paczkę precelków. Kobieta od wielu lat cierpi na kleptomanię, zaburzenie psychiczne objawiające się jako trudna do powstrzymania potrzeba kradzieży. Nie spoileruj! Nie spoileruj! Ona prawie umarła, bo uciekała z precelkami. No dobrze, na razie to wszystko zaopatrzymy, to a pani niech odpoczywa. Dobrze, dziękuję pani doktor. To już tak długo trwa. Zawsze, kiedy się zdenerwuję, od razu muszę iść do sklepu i coś ukraść. Potem przychodzi ulga, no ale potem mega wielki wstyd. No mama zawsze mi mówiła, że tam jestem roztargniona i że zdarza mi się wziąć cudzą rzecz, tam zapomnieć zapłacić. No ale od kiedy ruszyły te przygotowania do ślubu, to naprawdę tyle kradnę, że ja sama w to nie wierzę. To musi być ta kleptomania. Śluby są drogie, warto sobie coś tam wziąć. Jak to się w ogóle stało? Przecież pamiętam, że byłyśmy w tym zakładzie krawieckim. Nagle zniknęłaś, wychodzę, szukam cię, a ty leżysz nieprzytomna, bo zakrwawiona. ja się zdenerwowałam, bo z tą suknią znowu coś było nie tak i wybiegłam od tego krawca i się zdenerwowałam i znowu musiałam coś ukraść. Cicho. Mamo, ja mam wszystkie objawy kleptomanii. Czytałam o tym w internecie, znalazłam artykuły, pokazywałam ci to, a ty dalej... Pacjentka nie chce już słuchać matki. To znaczy, warto też się nie dawać diagnozować przez TikToka, nie? Warto pójść do specjalisty. Dziecko, ty nie masz z czego się leczyć, a Filipowi nawet nie waż się opowiadać takich głupot. No, ale ja muszę mu powiedzieć. Eliza, proszę cię, nie rób tego. Mamo, ja muszę mu powiedzieć. Eliza, nie rób tego. Mówię ci, będziesz żałować. Tu zaszło za daleko. Halo, Filip? Cześć, kochanie. Słuchaj, bo ja jestem w szpitalu na Biskupińskiej. Nie, no nic poważnego chyba, ale mógłbyś przyjechać, bo potrzebuję z tobą porozmawiać. No to super. To dzięki, pa, do zobaczenia. Jak zaczniesz mu opowiadać te bzdury na temat tej jakiejś kleptomanii, to on się wystraszy i od ciebie ucieknie. A ja chyba nie muszę ci przypominać, że to jest super facet. Mamo, my jesteśmy razem, ja chcę mu wszystko mówić, rozumiesz? On mnie będzie wspierał. A wiesz, co ja myślę? Że on cię weźmie za wariatkę. A ta jego siostra, co tak cię nie lubi, na pewno tego dopilnuje. Co jej tak zależy na tym, żeby ona na pewno się tobie zaprezentowała od swojego przyszłego męża. Nie uważam za zbyt rozsądne tak tryhardowanie, żeby pokazywać się tylko od dobrej strony przed ślubem do swojego partnera, bo potem może być ojoj, a kuku. Najgorszą wersję ciebie twój partner powinien poznać, zanim za ciebie wyjdzie. Bo jak cię nie jest w stanie kochać, jak jesteś najgorsza, to no to wiesz. Naprawdę tak myślisz? Oczywiście. Dziewczyna daje się przekonać matce, żeby nic nie mówiła narzeczonemu. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam wejść za człowieka, który całego życia będę go okłamywać, że nie jestem kleptomanką? Ile razy mam ci powtarzać? Ty nie jesteś żadną... Nie siedzieć na łóżku, dobrze? Ty nie jesteś żadną kleptomanką. Tylko po prostu jesteś taka wiecznie jakaś roztargniona. Dlatego przydarzają ci się te rzeczy. A po prostu ty się tylko weź tak córcia ogarnij.
No dobra. Naprawdę? Mam mu nie mówić? Naprawdę. Nic mu nie mów. Dobrze? No okej. To się zaczęło, jak Eliza była w liceum. Nowa szkoła, zmiana otoczenia, później matura. No taka wiecznie chodziła jakaś poddenerwowana, rozkojarzona. A to zapomniała zapłacić albo czegoś oddać. No i tak trwa to do tej pory. Ale żadną kleptomanką nie jest. Ja już na pewno nie pozwolę, żeby mojemu przyszłemu zięciowi opowiadała takie bzdury. Jezu Chryste. Jeżeli typ nie jest księciem Edwardem po prostu z Zasiedmiu Gór, to bardzo niezdrowy tryhard, droga pani. Do szpitala docierają rodzice pacjentki, Roman i Ewa Drabscy. Od 5 lat są rozwiedzeni. Nastolatka zadecydowała, że chce mieszkać z ojcem. Wpływowy przedsiębiorca spełnia jej wszystkie zachcianki i zawsze wyciąga ją z kłopotów. Matka dziewczyny nie pochwala metod wychowawczych byłego męża. Pyskuje, nie szanuje nikogo. Nie jakoś szanuję. Tak, bo wszystko za nią robisz. Wszystko jej puszczasz płazem. Tak. Wszystko. Okej, ma charakterek, ale to dobrze. Mogli się dać ludziom porozmawiać przed nagrywaniem odcinka. A nie, że oni pierwszy raz siebie widzą, jak zaczyna się scena i muszą udawać małżeństwo i nie ma tutaj żadnej chemii. Możesz się zapytać, Adam, jaka chemia może być między rozwiedzionymi ludźmi? No, nawet większa niż między zakochanymi, uwierz mi. Ja akurat lubię, jak ma charakter. Ale są jakieś granice, tak? Przepraszam cię bardzo, dzisiaj trzeba być się podobny twardzielem. do ciebie. Nie, jest nastolatką po prostu, taki Nie, jest jej nie, czas. a ja już nie wiem, co mam z tym zrobić. Możesz przestać? Możesz przestać? Ja nie wiem, jak ja sobie wytrzymałem przez te wszystkie lata. Panie doktorze, Tak, słucham. przepraszam bardzo, córki szukam. Tak. Dzwoniła z tego szpitala Angelika Drabska. Ona w sumie się nawet za bardzo nie starała, żeby odegrać tą rolę, którą miała odegrać, a twój komentarz jest po prostu gburowaty przez to. Ale tylko dlatego, że ona źle zagrała, więc w sumie jesteście oboje winni tej kiepskiej sceny. To ja to załatwię. Proszę państwa, sprawa jest bardzo poważna. Co z nią? Znaczy tak, proszę się nie martwić. Stan córki jest stabilny. Lekarz prowadzący powiedział mi, ona ma obrażenia w obrębie klatki piersiowej. Być może jest też odma opłucnowa, ale to będziemy wiedzieć po badaniach. Natomiast jest druga sprawa, która jest bardzo poważna. Mianowicie? Wasza córka, chociaż się tego nie przyznaje, zgodnie z relacją koleżanki, potrąciła samochodem nauczyciela. I najgorsze jest to, że prawdopodobnie ona zrobiła to z premedytacją. Stan tego człowieka jest krytyczny. Za chwileczkę miał konsilium lekarskie, żeby się zastanowić, jak uratować mu życie. Panie doktorze, to z nią są problemy, ale Dobrze. nie zrobiłaby czegoś tak strasznego. To na pewno jest jakaś pomyłka, na pewno to wyjaśnimy. Skubana mu walnęła kryta, nie? Tym autem. Naprawdę się postarała. To chyba ten samochód z nowego dodatku Cyberpunka. Pacjentka cieszy się na widok ojca, z którym ma świetny kontakt. Co ci będę Liczy na to, że ten jak zwykle wyciągnie ją z kłopotów. Słyszałem właśnie. Matkę traktuje z góry i uważa za nudną. Powiedział nam lekarz? Już wam powiedział? Ten siwy, co mnie leczy, czy... Siwy, ale to jest w ogóle nieważne. Powiedz mi, czy ty specjalnie wjechałaś autem w tego nauczyciela? No specjalnie, no. Angelika, przegięłaś. Przynajmniej nie kłamie. Normalna jesteś? Nie, ja nie wierzę, nie. Tato, Co się dzieje? ale tato to ten Rzepkowski, no. Zawsze mnie wkurzał i teraz to już totalnie przegiął i chciałam tylko dać mu nauczkę. Nie wiedziałam, że taka akcja będzie. Nie wiedziałeś, że jak jedzie 70 na godzinę, to można zabić człowieka? 2 tonami pojazdu na kółkach? Nie wiedziałeś tego? Nie da się tego przewidzieć? Może mieć 2 z fizyki po prostu. Albo po prostu problem jest z materiałem edukacyjnym na fizyce, że nie uczy, praktycznych zastosowań fizyki w życiu, no. Co się stanie, jak skoczysz na główkę do wody, a nie wiadomo jak jest głęboko do dna? Co się stanie, jeżeli przejedziesz przechodnia na pieszych, ponieważ nie zauważyłeś, że jest czerwony? Fizyka to odpowiada na te pytania bardzo skrupulatnie. Ja bym chciał wiedzieć, z jakiej wysokości ja mogę skoczyć bez tracenia HP. Angelika, on walczy o życie, on może umrzeć. Dobra, jak masz tak miauczyć, to lepiej wyjść. Dobra, nie pomagasz mi. Słuchaj, a ten cały nauczyciel, myślisz, że on cię widział? Nie ma opcji, tato. Jechałam z tyłu. No dobra, powiedz mi, a co z samochodem? Na pewno są jakieś ugniecenia, ślady. No coś tam jest, no. Stoi na parkingu pod szpitalem. Poszalałaś, dziewczyno? Przy policja już tutaj jedzie. Przecież jak zobaczą ten samochód, to nie będę cię miała wybronić. No. Po coś to w ogóle przyjechała? Tato, no wiem, ale ten pastek nagle mnie nie mogłam oddychać, no. Trzeba było do mnie od razu zadzwonić. A przecież zawiózł cię do jakiejś prywatnej kliniki, ja tak pały już tu jadę. Ja wiem, nie pomyślałam. To myśl następnym razem. Przepraszam. Za 10 lat pomyśli, jak wyjdzie z kryminału. Przecież na to wygląda, że w polskim prawie, jeżeli dokonasz z własnej winy
wypadku samochodowego, gdzie na przykład zginą 3 osoby, to dostaniesz maksymalnie 8 lat. Wystarczy tylko, że jesteś posiadaczem samochodu marki BMW. Dobra, będę musiał odstawić samochód do znajomego blacharza. Zostań tu z nią, policja już tutaj jedzie, żeby nic od niej nie wyciągnęli, dobra? Ale jak chcecie to tak zamieść? Matce pacjentki nie mieści się w głowie, że jej córka w ogóle nie przejmuje się tym, co zrobiła. Co, ale? Przestań histeryzować, dobrze? Zdaj się w końcu na mnie. Słuchaj, najważniejsza rzecz, a jakaś dziewczyna podobno była, przecież jej zeznania mogą cię pogrążyć. Co to wiem, już jej powiedziałam, że zniszczę w szkole, ale to nie podziałało. No dobra, która to? Ta Klaudia. Tato, wiadomo, jakby zrobiłam już twoją szkołę i już ją zastraszyłam, że ją ziszczę w szkole, jeżeli to zrobi. No przecież mnie uczyłeś. Córcia, mam nadzieję, że nie zmieniłaś zdania i nie będziesz nic głupiego mówić Filipowi. Nie mamo, nic mu nie powiem, ale czuję się z tym naprawdę okropnie. Ale nie możesz tego zrobić, tym bardziej, że on jedzie tutaj z tą swoją siostrą. Co? Jak to z Patrycją? Dlaczego? Skąd wiesz? Dzwonił do mnie, chciał się dowiedzieć, czy jesteś po badaniach. Akurat z nią był, jak się dowiedział o twoim wypadku. Najgorzej, przecież ona mnie nienawidzi. No właśnie, dlatego ta sprawa z tymi precelkami, z tym wszystkim musi zostać między nami, rozumiesz? Dobrze, jedziemy do Sejmu. Do szpitala dociera narzeczony pacjentki. Mężczyzna bardzo kocha 25-latkę i nie ma pojęcia o jej kleptomanii. Jego siostra nie lubi przyszłej szwagierki i uważa, że ta jest złodziejką, bo była świadkiem kilku jej wcześniejszych kradzieży. I zabrałam ją na zakupy i zaczął mi pipkać na bramce, bo skarpetki mu chciała ukraść. Wiesz, jaka siara była? O tym mówisz. Nie ma nic gorszego niż pipczenie na bramkach. Jak jeszcze coś zrobiłeś, wszystko normalnie. Tylko ta kasjerka nie potrafi wykonywać swojego zawodu normalnie. I zamula tam pałę, no. 2 produkty, ona nawet nie potrafi przy 2 produktach. Dobra, każdy ma prawo do błędów w pracy, każdy ma gorsze dni, wiadomo. Co nie zmienia faktu, że stresik pipczenia na bramkach to jest okropne przeżycie i nie do polecenia. A na pewno każdy z nas przynajmniej przeżył to raz. I on teraz masz takie, kurwa, to nie ja! To nie ja! Najpiękniejsze w tych sytuacjach, i to jest guten, jak przychodzi ochroniarz, ma takie: spokojnie, te bramki tak mają. Widzę przecież, że pan nie jest złodziejem. Proszę iść. A ty masz takie: dziękuję, miłego dnia, do widzenia i siemano, i wychodzi. No ale niestety bad ending jest wtedy, kiedy pan ochroniarz mówi: proszę otworzyć! I ty musisz otworzyć siatkę. Siatka się otwiera tak, że po prostu już jej nie trzymasz jedną ręką, tylko 2. I on tam zagląda, już tam szpera i on teraz widzi, nie? No widzę, że prezerwatywy kupiłeś, no co będzie druga część, co? Okej. Jeszcze proszę rachunek, a ty masz takie: Jezu, nie wziąłem rachunku, stawiłem na kasie. Pan poczeka, tylko wrócą. Mówi: dobrze, ale proszę zostawić tą siatkę tutaj ze mną. Ty idziesz po ten paragon, pani mówi: no nie wiem, wrzuciłem do śmietnika, no nie będę tam grzebała. Ja mówię: no proszę pani, to pani pokaże mi. Ty bierzesz z tego śmietnika, wyciągasz ten paragon, idziesz, pokazujesz mu, a ten leci po kolei z każdym. To trwa za jakieś 5 minut, dopiero cię wypuszcza. Ty jesteś niewinny od początku, wszystko jest wina kasjerki, ale ona ma to wszystko w dupie, ona już obsługuje osobę. A ty idziesz, niby niewinny, ale jest z wyrokiem w zawieszeniu tak naprawdę. Pacjentka bardzo kocha swojego narzeczonego i coraz ciężej ukrywać jej przed nim kleptomanię. Jednak przekonana przez matkę postanowiła kłamać ze strachu przed utratą ukochanego. Normalnie aż mnie zmroziło, jak zadzwoniłaś, że jesteś w szpitalu. No miałam dokładnie to samo, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło i jak mówią, do wesela się zabroni. Dobre. Bo nie będą mieli wesele, dobre. Czekaj, zapiszę to gdzieś. O tutaj, rozliczenie za gaz, to jest dobra kartka, żeby tutaj zapisać. Do wesela się zagoi. Sytuacyjny taki. A jak dokładnie doszło do tego wypadku? Ty znowu zaczynasz? No właśnie, ja już wszystko wyjaśniłam twojemu bratu przez telefon. Dobra, ale biorąc pod uwagę wszystkie krzywe akcje z udziałem Elizy, to równie dobrze chciała coś znowu ukraść z galerii. Patrycja, Ale- zaraz stąd wyjdziesz. Jak możesz sugerować, że Eliza jest złodziejką? Ja nie wiem, co ona ci zrobiła, że tak ją gnębisz? Ukradła jej błyszczyk. Wydaje mi się, że jest to całkowicie zrozumiałe. Drogie kochane, ja byłem wychowywany w kobiecej energii, a sobie całkowicie zdaję sprawę, jaki to jest ból, jak jakaś siksa zabierze twój kosmetyk z twojej kosmetyczki. Niewyjaśnionych okolicznościach. Tutaj co prawda są 2 rozgałęzienia. Jedno są troszkę wrażliwsze na to pod kątem higienicznym. Drugie nie zwracają takiej dużej uwagi do samej higieny tego czynu, a bardziej do samego faktu dokonanego. I w takich otóż okolicznościach robi się wrogów
przypadku płci żeńskiej. Zdaję sobie z tego w pełni sprawę. Jestem wykształcony w tej materii. A właściwie to o czym teraz mówisz? O tych głupich skarpetkach czy o tym kremie? I o tym, i o tym. A po co do tego wracać? Przecież to wszystko już zostało dawno wyjaśnione. Prawda, kochanie? Tak, no przecież ja mówiłam, że ja myślałam, że już w innym sklepie zapłaciłam za te skarpetki. Co? Mówiłaś, że po prostu ci się zahaczyły o torebkę. Właściwie mi też tak mówiłaś. A co za różnica? Ja pamiętam, jak wtedy mnóstwo bluzek nakupowała. Drogich bluzek, widziałam, pokazywała je. Po co miałaby kraść jakieś głupie skarpetki za parę złotych? W sumie racja. Nie wiem, coś mi tu śmierdzi, ale jeszcze nie wiem co. Skarpetki. Skarpetki gdzieś śmierdzą. To niech ci śmierdzi, ale na zewnątrz. Wyganiasz mnie? Tak. I dopóki się nie ogarniesz, to tu nie wracaj. Idź się umyj. Koleżanka pacjentki, która była świadkiem potrącenia, wciąż przejmuje się stanem nauczyciela. Tymczasem ojciec sprawczyni z pomocą swojego pracownika odstawił już auto do zaufanego blacharza, by zatrzeć ślady zdarzenia. Teraz chce przekonać koleżankę córki, aby nie zeznawała przeciwko niej. 15 lat. A jak ten wasz nauczyciel beknie, to może nawet więcej. Zasłużyła sobie na to. Słuchaj, ile chcesz? Słucham? Ile chcesz, się pytam. Nie chcę od pana żadnych pieniędzy, a policji powiem prawdę. 5000 proponuję. Tak, policji powiem i tak prawdę. Wszystko, co wiem. Słuchaj, ty podobno się po maturze na zarządzanie wybierasz, tak? No tak, a co? Posłuchaj uważnie, co ci powiem. Mam swoje dojścia. Na uniwerek, inne krakowskie uczelnie. Wystarczy parę moich telefonów, rozumiesz? Nawet jak zdasz tą maturę na 100% ze wszystkich przedmiotów, nie dostaniesz się na żadną listę, rozumiesz? Ale przecież pan nie może. Nie mogę. On ci wyświadczy przysługę. Nie idź na zarządzanie. Nie idź na Jest pan okropny, dokładnie taki sam jak Angelika. Hamuj, dziewczyno. To co? Dogadani jesteśmy? Nie powiesz nic policji? No nie, nic nie powiem. Głośniej. Nic nie powiem, ale nienawidzę was. Jaki brak profitu! Było trzeba wziąć hajs! Pacjentka jest już po prześwietleniu klatki piersiowej. Zostanie przeniesiona do sali obserwacji, gdzie będzie czekać na zabieg drenażu opłucnej. Dziewczynę cały czas pilnuje ochroniarz. Cześć, Angelika. Angelika. Ej. Tato. I co, ogarnąłeś wszystko? Przepraszam bardzo, może nas pan na chwilę zostawić? Chcieliśmy z córką porozmawiać. Ojciec nastolatki jest przekonany, że udało mu się ukryć winę córki. Z kolei matka ma nadzieję dotrzeć do dziewczyny, by ta w końcu zrozumiała, jak okrutnie się zachowała. Z czym? Przecież to jest jeszcze dziecko. Gdzieś to mam. Nasza córka mało przez nią nie wylądowała w więzieniu. A ty się będziesz nią teraz przejmować? Słuchaj, a ty następnym razem też lepiej dobieraj sobie koleżanki, dobra? Co to za kumpela, która chciała cię do więzienia odstawić? Tu wiem, lamuska jedna. Lamuska jedna. Co to za koleżanka, która ma kompas moralny? Co to za koleżanka? Ale spoko, tak ja nastraszyłam, że do matury się nikt nie odezwie. Bardzo dobrze. Ty ją jeszcze chwalisz? I żadnych konsekwencji? Dobra, mamo, skończ już, bo To tego pierwszy raz przyznam ci rację. Słuchaj, wszystko załatwione, wszystko posprzątane, tak jak sobie życzyłaś. Ale przegięłaś tym razem, wiesz o tym. No wiem. Musi być za to kara. Na miesiąc zabieram ci samochód. Nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Dyskutuj ze mną. Pano, teraz przesadziłaś! Prawie zabiłaś człowieka! Typ jest w stanie krytycznym. Prawdopodobnie będzie niepełnosprawny do końca swojego życia. Koniec. Koniec tym. Dostajesz karę na auto na miesiąc. Uważasz, że zabranie auta to jest wystarczające, tak? Ona prawie zabiła. To jest poważnie odpowiedzialny rodzic. Wyciąga konsekwencje z karygodnych błędów swojego dziecka. Dobra, mamo, weź już idź stąd, bo tylko chodzisz i jęczysz. Dobra, tato, słuchaj, bo jest jeszcze jeden problem, nie powiedziałam ci. No bo Klaudia, no nie, powiedziała tym lekarzom, że to ja potrąciłam tego człowieka i jak pokażę im ten pas, że to ja spowodowałam ten wypadek, jak dadzą im tę dokumentację, to co dalej? Dobra, wiesz co, zadzwonię do jednego gościa, może znajdzie jakieś haki na tych lekarzy. Ale nawet jak niczego nie znajdzie, to bez samochodu, bez zeznań tej koleżanki mogą sobie tą dokumentację wsadzić. Matka pacjentki łudzi się, że ma jeszcze szansę zmienić córkę. Ty idź już, ty, bo nic mi w ogóle nie pomagasz, wiesz co? Ja sobie nie wyobrażam, że ty możesz trafić do więzienia, ale przeraża mnie to, że nic sobie nie robisz z tego, że prawie zabiłaś człowieka. Jak to sobie nie robię? Przecież żałuję tego. Żałujesz? To chociaż tyle. No słuchaj, gdybym wiedziała, że będzie z tego taka akcja i tata będzie miał tyle problemów, żeby wszystko ogarnąć, to bym coś innego wymyśliła. Coś innego by wymyśliła.
Czy jest cyjanek? No, jeżeli ten człowiek przeżyje, to będzie kaleką do końca życia. Nie przeraża cię to? Co mi to obchodzi? Nie będzie tego dziada. Nie, ja nie wierzę. Co się dzieje z tobą? Dobra, mamo, idź już, bo tylko chodzisz i jęczysz. Cały czas. No ale co kręcę? Przecież ja ci powiedziałam, że ja tylko ze schodów spadłam. Ja już nie daję rady, no proszę cię, daj mi spokój. Z czym nie dajesz rady? Z ukrywaniem przed moim bratem, że jesteś zwykłą złodziejką? Przyznaj się wreszcie. Ale to nie jest takie proste, to nie jest tak, jak myślisz. Aha, czy jednak jest coś na rzeczy, tak? Zwinęłaś coś w tym supermarkecie, a później musiałaś uciekać przed ochroniarzem. To nie jest tak, jak myślisz. Już idź stąd, proszę cię. Która to była galeria? Nic ci nie powiem, idź stąd. Ja i tak wszystkiego się dowiem od twojej matki. Wszystkiego, rozumiesz? W której to było galerii, pojadę tam, zagadam do wszystkich ochroniarzy i dowiem się prawdy. Słuchaj, ale dlaczego ty mnie tak nie lubisz, co? Przecież ja kocham twojego brata. Chcę być z nim razem. Dlaczego ty chcesz to wszystko zniszczyć? Bo nie pozwolę, żeby mój brat ożenił się ze złodziejką. Na streamie jak to powiedziałem, to tutaj niektórzy byli oburzeni, ale ja powiedziałem, że no w sumie kradzież to nie jest jakaś najgorsza rzecz. Są gorsze wady u ludzi. Nie wiem, granie w League of Legends. Pacjentka bardzo się zdenerwowała kłótnią z siostrą narzeczonego. Chora na kleptomanię 25-latka w momentach dużego stresu rozładowuje napięcie kradnąc. Tylko to przynosi jej chwilową ulgę. Nie myśli racjonalnie i czuje, że musi natychmiast coś ukraść. Siostra narzeczonego postanowiła mieć na oku dziewczynę i obserwuje całą sytuację. Jak to jest z tą służbą zdrowia teraz, proszę cię? Poczekaj spokojnie, wiesz? A co tu się dzieje? Co Ja przepraszam, ja tylko myślałam, że to jest moja torebka. Wszystko widziałam. Ale to nie jest tak, jak myślisz, Patrycja, A naprawdę. jak? Czaiła się przy tej torebce cały czas, a później zaczęła w niej grzebać. To jest nie pierwszy raz, jak coś ukradła. A ty jesteś zwykłą złodziejką. Co się tam dzieje? Niech pani lepiej zadzwoni na policję. Myśli pani? Oczywiście, że tak. Ale jaka policja? Po co? Ja mam wrażenie, że w tych paradokumentach to oni zawsze najbardziej się wykładają właśnie na tego typu scenach, gdzie mają odegrać scenkę typu kradzieży, typu napadu, typu bijatyki i zawsze to nie wychodzi i zawsze wygląda to tak sztucznie i nieprzekonująco do bólu. Sytuację chce załagodzić matka pacjentki, która dalej nie dopuszcza do siebie myśli, że jej córka jest kleptomanką. Nieporozumienie. No pani powinna się wstydzić, ale ja nie będę robić afery o głupią apaszkę. Nie jest tyle warta. Do widzenia. Wszystko powiem swojemu bratu. Nie, Rozumiesz? proszę. Wszystko mu powiem. Proszę, daj mi samej mu powiedzieć. Naprawdę, ja już dawno chciałam... Ale co mu chcesz powiedzieć? Widzisz te kamery? Wszystko jest nagrane. No proszę cię, nie mów mu. Ja chcę mu powiedzieć sama, proszę. Ale co chcesz mu powiedzieć? Bo ja podejrzewam taką chorobę, to jest kleptomania. Że co? No to jest takie schorzenie psychiczne i to polega na tym, że jak ja się zestresuję, to od razu muszę iść coś ukraść, cokolwiek. Nawet nie chodzi o to, żeby się obłowić, tylko o to, żeby coś wziąć. Ja pierniczę. Nie dość, że jesteś złodziejką, to jeszcze jesteś wariatką. Koleżanki nie da się lubić, co? Nie da się lubić. Niech tylko Filip tu wróci. Nie, proszę cię, daj mi samej mu powiedzieć. Ja bym mu już dawno powiedziała, ale ja się boję, że on mnie zostawi. Proszę zrozum. Ja już dopilnuję, żeby właśnie tak zrobił. Nie. No właśnie, kochanie, tego się obawiałam. No ale nic, no będziemy musiały to jakoś odkręcić. Tylko więcej nie gadaj już o tej kleptomanii, bo to tylko pogarsza Ale sprawę. dlaczego pani wstała? Ja tłumaczyłam, że ma pani wstrząśnienie mózgu i naprawdę każdy wysiłek może tylko pogorszyć pani stan. Co pani robi? Przepraszam. Ale coś się stało? Mogę pani jakoś pomóc? O co chodzi? Wiecie, co łączy szkołę i szpital? Że pracownicy tych instytucji są wścibscy. I dlatego, że są tacy wścibscy, jest tyle kontentu, bo zadają pytania, bo nie pilnują swojego nosa. Życie wyglądało jak paradokument, gdyby każdy lekarz był wścibski. Dobra. Matka pacjentki, która potrąciła nauczyciela, chce przekonać jej koleżankę, żeby zeznawała przeciwko 18-latce. Chcę cię prosić, żebyś Kobieta wie, że jej córka może pójść do więzienia. Uważa jednak, że tylko wyrok może wstrząsnąć dziewczyną. A ja nie chcę, żeby była takim potworem jak jej ojciec i po prostu to jest ostatnia szansa, żeby ona się opamiętała. Ma pani rację, no ale to już jest bez znaczenia. Pan Roman powiedział, że jak cokolwiek powiem policji, to nie pójdę na żadne studia. Naprawdę tak ci powiedział? Bez przesady, on ma znajomości, ale teraz o tym decydują. Matura i komputery to... No ale on zagroził, że ja nigdzie nie pójdę, ja się po prostu go boję.
Posłuchaj, zeznasz, że on cię zastraszył i na to na pewno są jakieś paragrafy. No sama nie wiem. Pomyśl o panu Rzepkowskim. Ciągle o nim myślę. Angelika musi odpowiedzieć za to, co zrobiła. A ty, jeżeli tego nie zrobisz, jeśli się wycofasz, będziesz żałowała do końca życia. No tak, ma pani rację, całkowicie. No to tam zależy, czy będzie żałowała do końca życia. Może będzie przejęta innymi sprawami w życiu. Kobieta kocha córkę i wierzy, że tylko kara może sprawić, że ta się zmieni. Przepraszam, Klaudia, powiedz panu. Tak? Dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia Malczyk i jestem koleżanką Angeliki, to znaczy byłam koleżanką. Witam. Podejrzanej o potrącenie nauczyciela. Tak, ja byłam w tym samochodzie i ona potrąciła pana Rzepkowskiego specjalnie. Jest pani pełnoletnia? Tak, jestem. Poczeka pani chwilę? Pojedziemy później na komisariat, złoży pani dobrowolnie zeznanie, dobrze? Dobrze, oczywiście poczekam. Ja jestem mamą Angeliki. Mój były mąż zabrał samochód z wypadku do blacharza i żeby zatrzeć ślady potrącenia, ja mam numer telefonu do tego blacharza. I jeszcze blacharza sprzeda. Jeśli byłby... też szantażował Klaudię i straszył, żeby nie zeznawała. Nie wiem, czy są jakieś konsekwencje mu grożą. Rozpoczniemy sprawę, jak będziemy mieć zeznania. Teraz możemy tylko spisać jego dane. Przecież nie musisz... Załatw pani to, dobra? Dobra. To jest polska policja, nie wiem, czy im się będzie chciało to robić. Nie wiem, brzmi to trochę pokręcono, skomplikowanie. Nie wiem, damy to prokuraturze, żeby zawzięło to poważnie. Ale oni to oddaną jakoś na początku przyszłego roku. Dzień dobry. Przyznajesz się, że dzisiaj koło godziny 15 na ulicy Kwiatowej potrąciłaś nauczyciela Edwarda Rzepkowskiego? Nie, to jakieś brednie. Panie doktorze, czy możemy wziąć podejrzaną na komendę, żeby przesłuchać ją? No niestety na razie nie mogę wyrazić na to zgody. Jest świeżo po zabiegu, drenażu jamy opłucnej. Musimy ją przez kilkanaście godzin obserwować, zanim dostanie wypis. Czy w takim razie ja mógłbym tutaj poczekać, aż dostanie wypis? Jasne, oczywiście, zapraszam. Zaraz panowie, ale po co to wszystko? Macie coś na nią? Przecież ona nic nie zrobiła. Obciążające zeznania koleżanki. Pan jest jej ojcem? Tak, jestem ojcem. Pańska żona zeznała, że zastraszał pan świadków. Zaraz pies szlak trafi. Sprawdzimy jeszcze auto, które oddał pan do blacharza. Jasna cholera. Będzie pan zeznawał w stosownym czasie. Tato, znowu nas wydała ta Klaudia Lamuska jedna, nie. Ja ją po prostu zniszczę, rozumiesz? O, jest zdrowa, ozdrowiała! Zniszczę ją, nie tato, To nic nie da, to nic. Pacjentka jest wściekła na matkę i koleżankę. Matka dziewczyny bardzo przeżywa, że nakłoniła 18-latkę, aby wydała jej córkę, ale wie, że postąpiła słusznie. Puszczaj mnie! Połóż się A ty? Będziesz moją matką, rozumiesz? Nienawidzę cię! Córeczko, zrobiłam to, bo cię bardzo kocham. Tak, kochasz, właśnie widzę, jak mnie kochasz! Własną córkę do więzienia wydaje. Przestań, puszczaj! Nie od razu tam do więzienia, do ośrodku wychowawczego. Na resocjalizację, na ponowne wychowanie. Tymczasem siostra narzeczonego pacjentki, która jest kleptomanką, chce mu powiedzieć, że przyłapała 25-latkę na kradzieży. Ze swoją matką kombinują, jak wykręcić się z tego, że przyłapałam ją na kradzieży. Znowu zaczynasz. Przestań wymyślać. Ale ja widziałam na własne oczy. I tak ci nie wierzę. Czemu ty ją tak gnębisz? Bo jest złodziejką, wariatką, a teraz jeszcze wymyśliła, jakie jest skorzenie, które każe jej kraść. Zresztą, chodź, sam zobaczysz. Pacjentka jest załamana i boi się, że narzeczony może ją zostawić. Nie ma już jednak siły dłużej okłamywać ukochanego. Do matki dziewczyny powoli zaczyna docierać, że córka ma problem i próby kradzieży nie wynikają z roztargnienia. Dalej jednak nie chce dopuścić, aby narzeczony dowiedział się prawdy. Wie pani co, za chwileczkę będzie tutaj narzeczony mojej córki i on nie może dowiedzieć się całej prawdy. Rzeczywiście córka ma problemy, ale wie pani co, nie jest złodziejką. Ja nie wierzę, jaki cringe, Boże, jaki cringe. To wszystko ze stresu przed ślubem, ale takie rzeczy robi. Ze stresu kradnie, czy pani się słyszy? A więc to wszystko prawda? Filip, kochanie, On tu szedł, on tu jest, wow! A te wcześniejsze sytuacje? To też były kradzieże? ale... Ten kręt, te skarpetki? Filip, ja cię bardzo proszę, to jest naprawdę jedno wielkie nieporozumienie. Ja ci to później wszystko wytłumaczę. Dobra, mamo, przestań. Filipie, już ci dawno chciałam powiedzieć, ja już dawno się chciałam przyznać. Ja potrzebuję pomocy, ja podejrzewam, że mam taką chorobę, rozumiesz? Ja podejrzewam, że ja mam kleptomanię. Co? Kleptomanię? No, tak, to jest taka choroba, gdzie jak się zestresuję, to od razu muszę coś ukraść i sobie z tym nie radzę. Ja potrzebuję pomocy, proszę, pomóż mi. Mówiłam, nie dość, że złodziejka, to jeszcze chora na głowę. Nie. Ja nie wiem. Ja muszę pomyśleć. No to warto przemyśleć, nie? Ale, o Boże. Powiem wam, że to już jest chyba drugi part dokument, który oglądamy, gdzie jest ten aspekt kleptomanii. Chyba czas najwyższy i ty i ja, żebyśmy się zaczęli edukować w tej materii, bo
Najwyraźniej jest to dosyć popularne sformułowanie powstające w Polsce, że aż paradokumenty o tym robią. Narzeczony pacjentki jest w szoku i nie wie, co robić. Tymczasem jego siostra jest z siebie dumna i przekonana, że teraz brat na pewno zostawi 25-latkę. Ale ja nie mogę odwołać ślubu tylko dlatego, że moja narzeczona jest chora. Złodziejstwo i kłamanie prosto w oczy to nie jest choroba. Jest coś takiego jak kleptomania. Słyszałem o tym. Może trzeba jakiegoś doktora, ktoś jej musi pomóc. Nie da się wyleczyć ze złodziejstwa. Obawiam się, że też nie można się wyleczyć z głupoty. Do ciebie już jest za późno, dziewczyno. Czy pani zajmuje się moją narzeczoną, Elizą Toczek? Tak, a o co chodzi? Bo wie pani co, ona mi powiedziała, że jest... Znaczy, uważa, że ma kleptomanię. Możemy jej jakoś pomóc? No mam nadzieję, że tak, ale najpierw muszę porozmawiać z samą pacjentką. Pacjentka cieszy się na widok narzeczonego, bo była pewna, że ten od niej odejdzie. Nie no, zostawił teczkę. Przyszedł po nim. Ale jestem na ciebie mega zły, że mi nie powiedziałaś od razu. No wiem, przepraszam. Nie powinnaś czegoś takiego robić, ale tu jest pani doktor. Może ci musimy pomóc. Filipku, jesteś kochany. Powiedz pani doktor dokładnie, co się dzieje, ja już nakreśliłem sytuację. Dziwna jest ta mama jej, co? Jest taka... Dobrze zrobiłeś, jesteś kochany, tak, jesteś kochany ślub, tak. Twoja mama jak już zaprosi wszystkie ciocie, wujków, dawnych znajomych swoich, że twoje wesele, już wszystko zabukowane, już wszystko zaplanowane, a ty jednak się rozmyśliłeś, nie będzie ślubu i ona ma taki, nie no, dla mnie to zrób, nie rób mi tego! Proszę mi powiedzieć, czy pani od dawna ma te epizody kleptomańskie i w ogóle jak to u pani dokładnie przebiega? No to wszystko się zaczęło jakoś w liceum, to było jakoś tak 8 lat temu. Teraz mamy te przygotowania do ślubu, to już tyle kradnę, że naprawdę sobie już z tym nie radzę i nie mam nad tym kontroli. Najpierw przychodzi ulga, ale zaraz potem jest taki mega wielki wstyd. No ja nie jestem specjalistą, ale te objawy rzeczywiście wskazują na kleptomanię. Była pani wcześniej u psychologa, psychiatry może? Nie, no wstydziłam się. Rozumiem. W takim razie ja poproszę tutaj psychiatrę, żeby przyszedł do pani na konsultację, ale prawdopodobnie czeka panią dłuższa obserwacja na oddziale psychiatrycznym. Czy w razie potrzeby wyrazi pani na to zgodę? Ale dłuższe to znaczy ile? No co najmniej kilka tygodni. Tak naprawdę tyle czasu potrzeba, żeby móc potwierdzić diagnozę o kleptomanii i wdrożyć odpowiednie leczenie. Co ty gadasz? Tyle tygodni? Matko Boska. Angelika Drapska, sprawczyni wypadku, przebywa w areszcie. Policja prowadzi także śledztwo przeciwko ojcu nastolatki. Potrąconego nauczyciela odwiedza matka 18-latki. W ogóle nie wiadomo, czy ja będę chodził. Wiem, to straszne. Moja córka odpowie za to, już jest w areszcie. Słyszałem. Ale to pani jest temu wszystkiemu winna i ten cały pani były mąż. Przecież myśmy tyle razy mówili, że z nią są problemy, a on co? Nic, tylko to ignorował i jeszcze awantury robił. On też za to odpowie. Ona taka stała się przez niego, a ja nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie umiałam sobie z tym poradzić. Nie wie pani zostawić samego. To pani życie. Oczywiście, jakby pan czegoś potrzebował, to Dobrze, proszę iść. do widzenia. Pozwolili mi raz odwiedzić córkę w areszcie. Ale nic, tylko wrzeszczała, wyzywała, wyganiała mnie. Spędzi długie lata w więzieniu, ale ja ją będę odwiedzać choćby nie wiem co. Może ta odsiadka i to, że nie ma Romana obok, coś zmienią. Muszę w to wierzyć, nic mi więcej nie pozostało. Ewa, jaki ty masz bad ending w tym szpitalu, co jest? Przecież gdybym od razu zaprowadziła cię do psychiatry, to dawno byłoby już po problemie. A Tacz to sobie chyba niczego nie wybaczy. Nie ma zupełnie co tego roztrząsać. A zresztą to i tak nie jest tak, że jestem zdrowa. Nie? Jak to? No bo ja jeszcze muszę zgłaszać się na takie wizyty kontrolne. Mój psychiatra powiedział, że już jest dużo lepiej, ja też się dużo lepiej czuję. No ale będę musiała jeszcze kontrolować sytuację. Ja wierzę, że w końcu wlecisz całą tą kleptomanię. Na zawsze. Nie mam żalu do mamy. Przecież sama mogłam zgłosić się wcześniej do psychiatry. Uniknęłabym całego tego wstydu związanego z tymi kradzieżami. No, teraz na szczęście ten cały koszmar się skończy. To wszystko dzięki mojemu ukochanemu Filipowi.
nie pokazali tej siostry. Ona się po prostu już obraziła i wyszła, tak? Już nie wróciła. Dobra, myślałem, że jeszcze jakoś ją pokażą, bo no była wysoce irytującą postacią w tym odcinku. Wy za to irytujący nie byliście, bardzo miło mi się z wami tutaj oglądało najnowszy odcinek Ciumchajloczki Szpital. Jeżeli chcecie zobaczyć szpital jeszcze w przyszłości, to dajcie mi proszę znać w komentarzach lub po prostu zwyczajnie tą łapką w górę. To mi daje znak, że okej, to się podoba, to powinno być jeszcze nagrane. Jak na razie, stay safe guys, do zobaczenia już bardzo niedługo. Trzymajcie się, pa pa!